Cześć, tu Przemek z Dertusz. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam przedstawić, jakie są różnice między drukarkami laserowymi i atramentowymi. Jeśli stoisz przed wyborem odpowiedniego urządzenia, które lepiej wybrać, drukarka laserowa czy atramentowa, to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Co było pierwsze? Atrament czy laser? Drukarki laserowe mają swoje korzenie już w 1938 roku, podczas gdy drukarki atramentowe zyskały popularność dopiero w 80. latach XX wieku. Przejdźmy teraz do sedna sprawy. Jakie są różnice pomiędzy drukarkami laserowymi i atramentowymi? Pierwszą z nich jest m.in. rodzaj stosowanego wkładu. Toner ma formę proszku, a co z tym idzie, występuje w postaci mikroskopijnych cząstek żywicy termoplastycznej, pigmentu i żelaza. Tusz ma formę ciekłą i jest mieszaniną szeregu substancji. Podstawowe to woda i kolorant. Tę parę uzupełnia kilkanaście dodatkowych składników, a wszystkie te są wymieszane w odpowiednich proporcjach. Kolejna różnica to technologia pracy. Drukarki laserowe operują na zasadzie odwzorowywania obrazu za pomocą lasera na naładowanym bębnie, podczas gdy drukarki atramentowe nanoszą tusz przez mikroskopijne dysze. Jak ta różnica wpływa na efektywność i jakość wydruku? Drukarki laserowe są szybsze i lepiej sprawdzają się w druku dużych ilości tekstu, podczas gdy drukarki atramentowe świetnie radzą sobie z kolorowymi wydrukami zdjęć i grafik. Jakie są inne kwestie, na które warto zwrócić uwagę? W przypadku zakupu drukarki atramentowej musisz się liczyć z tym, że wymaga ona regularnego drukowania, co najmniej raz w tygodniu. W przeciwnym wypadku zbyt długi przestój może spowodować zaschnięcie tuszu w głowicy, a wymiana tego uszkodzonego elementu jest kosztowna i często bardziej opłaca się kupić nowy sprzęt. Rozwiązaniem tego problemu może być wybór drukarki, w której stosuje się tusz ze zintegrowaną głowicą. W takim przypadku wystarczy udrożnić dyszę z poziomu oprogramowania. Minusem tego typu drukarki jest wysoki koszt eksploatacji. Jeśli jednak zamierzasz drukować sporadycznie i nie chcesz przejmować się zasychaniem tuszu, to świetnym wyborem będą modele laserowe. W kontekście kosztów drukarki laserowe mogą wydawać się mniej atrakcyjnie, biorąc jedynie pod uwagę cenę zakupu. Tanie drukarki atramentowe często są promowane przez sieci dyskontowe, co sugeruje, że są bardziej przyjazne dla naszego portfela. Niemniej jednak, korzystając z taniej drukarki, można być rozczarowanym wysokimi kosztami druku. Aby zapewnić sobie niskie koszty eksploatacji, zaleca się przed zakupem drukarki dokładne sprawdzenie wydajności kompatybilnych z nim tuszów. Na stronie drtusz.pl można znaleźć obliczenia kosztu wydruku jednej strony dla każdego wkładu. W przypadku wydruków czarno-białych koszty eksploatacji drukarek laserowych zazwyczaj są niższe niż przy użyciu drukarki atramentowej. Ale jednak obecnie na rynku są dostępne zarówno drukarki laserowe, jak i atramentowe, oferujące niskie koszty użytkowania. Przychodzi teraz czas na decyzję, która drukarka lepiej spełnia moje potrzeby. Monochromatyczna drukarka laserowa czy kolorowa drukarka atramentowa. Monochromatyczna drukarka laserowa sprawdzi się w biurze, które potrzebuje wydruku dużej ilości dokumentów. Laserowa drukarka znajdzie również zastosowanie w domach uczniów lub studentów, gdzie wydruk notatek nie będzie stanowił dla niej problemów. Kolorowa drukarka atramentowa będzie natomiast świetnym wyborem dla osób ceniących wysokiej jakości wydruki w kolorze. Nie są dla niej wyzwaniem zdjęcia do albumu, dziecięce kolorowanki czy też kartki pocztowe. Podsumujmy najważniejsze kwestie. Dla kogo idealna jest drukarka laserowa, a dla kogo atramentowa? Oto krótka lista wad i zalet obu typu urządzeń. Zalety drukarki laserowej to przede wszystkim wysoka szybkość druku, bardzo dobra trwałość wydruków, ekonomiczny druk monochromatyczny, brak konieczności regularnego drukowania oraz niskie ryzyko awarii. Wady to przede wszystkim wysoka cena zakupu, no i dość duże gabaryty. W przypadku drukarek atramentowych wadami są przede wszystkim konieczność regularnego drukowania, możliwość rozmazywania też tuszu na świeżym wydruku. Natomiast zalety to przede wszystkim wysoka jakość wydruku w kolorze,
duży wybór nośników, niski koszt zakupu i kompaktowe rozmiary. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci zdecydować, która drukarka jest dla Ciebie najlepsza. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz zostawić je w komentarzu. Nie zapomnij również o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!